Witam serdecznie. Dzisiejsze czytanie to wiadomość na lato 2026. Przyjrzymy się głównej energii, która będzie sprzyjać temu czasowi, a także zobaczymy, co warto zostawić, a co przyjąć w tym czasie. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który do Ciebie przemawia. Jeśli masz z tym problem, to zatrzymaj sobie film, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, otwórz oczy i poczuj. A my zaczniemy od pierwszego wyboru. Jaka jest główna energia? Sprzyja podróżom. I tutaj są bardzo różne podróże. I te dosłownie podróż i podróż też taka emocjonalna. Ponieważ ta dosłowna podróż, wyruszenie w jakieś nowe miejsce też nam odświeża umysł, pozwala zmienić sposób myślenia, pewne myśli od nas odchodzą, nabieramy dystansu, przebywamy w innym obszarze z innymi ludźmi, bo nawet jeśli wyjedziemy z kimś, to poznajemy innych ludzi, otoczenie innych osób wpływa na nas, więc tu jest taka energia spojrzenia na swoje życie, na to, co robiliśmy z pewnej perspektywy. Więc to będzie czas też na taką podróż duchową, takie popatrzenie na to, gdzie jestem, co mnie zbudowało. No dalej, czego chcę. Poprzyglądanie się sytuacjom, które będą przychodzić przez ten czas, myślom, które będą temu towarzyszyć. I będzie przez ten czas taka gotowość na zmianę, na podjęcie się czegoś nowego. Więc ta energia będzie temu sprzyjać, aby popodróżować dosłownie i w przenośni. I nawet gdy będziemy dosłownie podróżować, to ta nasza energetyka właśnie też się będzie zmieniać. Też to spojrzenie będzie inne. Też będzie to czas sprzyjający, aby zauważyć, czego bardzo mocno się trzymamy, co powtarzamy, jakie schematy, co jest dla nas ważne, a co może niekoniecznie. Więc to będzie czas takiej fajnego wglądu w swoje życie i w swoje potrzeby. Teraz tak, co chcę, aby już zostawić podczas tego lata? Co chce być zostawione? Myślenie o różnych katastrofach, które mogą nadejść. Myślenie o rzeczach, które może się już wydarzyły, albo te, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale się ich boimy. Tutaj mówi, zostaw na boku to, że coś może się wydarzyć. Tak, w życiu zawsze coś się może wydarzyć, ale to, że się na tym skupiasz, gdzieś wewnętrznie się boisz, budzisz swoje lęki w tym, bo gdzieś coś słychać, że coś albo nie wiadomo, co przyniesie los. Jest to niewiadoma, bo to jest życie. Natomiast czas to zostawić, ponieważ nie będziesz dostrzegać pięknych elementów w swoim życiu, tego, co zdobyłaś, jakie masz wartości, a także tego wyruszania do nowego, jeśli będziesz w tym lęku. Zawsze jak się coś kończy, to coś pięknego idzie z tym, przechodzi dalej, pozwoli nam budować nowe drogi. Więc zostaw te lęki, to wyczekiwanie na to, że coś się wydarzy. Dobrze, a co przyjąć w takim razie? Co chce być przyjęte? Że życie to wymiana, że pewne rzeczy przychodzą, pewne odchodzą i takie otwarcie się na branie, aby brać z tego życia jak najwięcej, pełnymi garściami, z wielu źródeł, cieszyć się tym, że ktoś nas czymś pysznym poczęstował, że jest piękna pogoda, że jesteśmy w podróży, że mamy wiele przyjemności.
Bo tak jest życie. Daje więcej, mniej, odbiera, ale cały czas jest ta obfitość, więc otwórz się na obfitość. Otwórz się na nowe możliwości, na to, co przynosi świat, na tą nową perspektywę tej głównej energii, która chce Cię zabrać dalej. Bo to lato 2026, energia tego chce Cię zabrać dalej, poza to, co znasz bardzo dobrze. Chcę nowego spojrzenia i to chcę, abyś brał z radością i przyjmował do swojego życia. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc weź to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci pięknego czasu. Wybór drugi. Wybór drugi. Wiadomość na lato. I tak mi mówi, aby się dobrze odżywiać. Zwróć uwagę na to, jak spędzasz ten czas. Czy będziesz spędzać ten czas w otoczeniu ludzi narzekających, oglądając wiadomości i wszystkie trudne rzeczy, które się wydarzyły? Czy będziesz nadstawiać ucho do wszystkich negatywnych rzeczy? Czy cokolwiek się wydarzy, to oj, tak myślałam. Czy zdecydujesz się inaczej, zaczerpnąć z innego źródła, bo to od Ciebie zależy, jak ten czas będzie wyglądał. Ponieważ ten okres tego lata chce przynieść Ci nowe możliwości skosztowania z czegoś innego, czyli jeszcze bardziej skupienia się na fajnych rzeczach, super wydarzeniach. I tutaj będzie sprzyjała ta energia, aby zadbać o siebie zarówno na polu fizycznym, czyli tak dosłownie odżywić się czymś dobrym, zwrócić uwagę na to, jakie pokarmy jesz, jak regularnie, czy odpoczywasz, ale także te myśli, czym się karmisz wewnętrznie, co oglądasz, czego słuchasz, czemu nadajesz uwagę. Będziesz tak się czuć, jak będziesz sobie tego dostarczać. I tutaj mi ewidentnie mówi, jest to Twój wybór. Albo się wzniesiesz nad to i zobaczysz piękne kolory i poczujesz się świetnie, albo zbierając te negatywne rzeczy, trudne rzeczy, bo tak już jest, bo tak zawsze, to one będą do Ciebie jeszcze bardziej chciały przychodzić. Więc taka jest energia wyboru. Dobrze, to co zostawić? Co zostawić? Rozmyślania, cały czas myślenie, szukanie rozwiązań, takiego pogrążania się w tym myśleniu, tak? Zostaw nadmierne myślenie. A co przyjąć? Co przyjąć? Balans, umiarkowanie. W Twoim życiu potrzebne jest umiarkowanie, czyli nie wychylanie się nadmiernie ani w euforię, ani w myślenie negatywne. Tutaj jest potrzeba odnalezienia złotego środka, czyli nie wymyślam rzeczy i nie karmię się sztucznie jakby to określić, nie pozytywnymi, tylko taką iluzją. Tylko idę realnie do tego mojego świata i mówię sobie, mam możliwość wyboru w sklepie. Mam możliwość, czy zrobię lody, czy kupię sztuczną mieszankę. Mam możliwość, czy skorzystam z karmiących produktów, z sałatki, z dobrego gatunkowo mięsa, czy pójdę i kupię coś w fast foodzie, czy kolejny dzień zjem pizzę, czy wieczorem napakuję się słodyczami.
To jest mój wybór. To jest mój wybór, czy będę wiecznie siedzieć przed telewizorem, czy będę słuchać ludzi, czy będę dawkować, bo to tutaj o to chodzi. Tutaj nie chodzi o wpadanie w jakieś takie stany, tylko umiarkowanie. Zobacz, nie chodzi o to, żeby teraz wszystko wyrzucić, tylko zobacz, czy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, podczas tego lata możesz wprowadzić odżywcze śniadanie. Tylko tyle. Jeżeli na przykład do tej pory miałaś z tym problem, albo nie jadłaś śniadania, bo wieczorem jesz słodycze, to czy rano zjesz odżywcze śniadanie, czy pijesz wystarczającą ilość wody, czy zamiast 5 programów z wiadomościami obejrzysz tylko 3, a może za tydzień tylko 2 i zamiast tego pójdziesz na spacer. Tutaj o takiego rodzaju balans chodzi. I energie chcą, abyś właśnie wybrała to, dokonała tego wyboru, zobaczyła, jaka jest różnica w samopoczuciu, a nie zakładała już, że jest to niemożliwe. Jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź to, co z Tobą rezonuje i życzę Ci pięknego czasu. I przechodzimy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Wiadomość na lato. I tu mi mówi, przyjrzyj się swoim wewnętrznym potrzebom, których nie znasz. Tak mi mówi. Takich głęboko zakopanym, takim, którym nie dawałaś uwagi. Usiądź ze sobą, obok siebie, z otwartością serca na siebie i zapytaj, czego dzisiaj potrzebujesz. Na jaką przyjemność masz ochotę? Słyszę Cię, czuję Cię i może być tak, że nie od razu usłyszysz ten głos. I wtedy zabierz siebie na różne przyjemności. Może na lody i wypróbuj nowe smaki, a może na jakiś spacer, a może na trampoliny, nieważne ile masz lat. Zabierz siebie w miejsca, których do tej pory siebie nie zabierałaś, z taką otwartością serca, nawet jak dla innych będzie to śmieszne, bo energia tego lata chce przywrócić Ci radość życia, chce Ci dać ją pełnymi garściami, chce Ci pokazać piękno, które jest dla Ciebie, później, aby to rozlało się w Twoim życiu na kolejne miesiące i lata. Tylko tutaj jest takie odczucie, że jest to takie niewykształcona ta potrzeba, a nawet świadomość, co dać sobie. A tutaj mówi, uczyń z siebie priorytet, swoje potrzeby. Jak ich do końca nie znasz, to otwórz się na nie, poznawaj je krok po kroku. I to jest bardzo ważne, aby później czuć, że żyjesz swoim życiem i na swoim miejscu. Co warto zostawić podczas tego lata? Co warto zostawić? Oj, aż karty tutaj skaczą. Warto zostawić opiekę nad całym światem. Warto zostawić to, że siebie nie widzisz w swojej zmienności, w swojej kobiecości. Zostaw to, że siebie nie widziałaś, bo wszystko inne było do zauważenia. Zostaw może taki w sercu żal nawet, że jak mogłam nie zauważać, jak mogę czegoś nie wiedzieć. A zostaw to, po prostu zostaw. A co przyjąć? Przyjmij nowy sposób myślenia, swoją mądrość wewnętrzną, którą tutaj trzeba rozbudzić, poprzyglądać się temu z takim spokojem i mądrością, bo ona jest w Tobie i ten nowy sposób myślenia, patrzenia na siebie, na tą swoją mądrość przysłuży się Tobie
aby czuć się coraz lepiej i nie tylko podczas tego lata, ale później przez całe Twoje życie. Tak, czuję, że jeszcze jedną kartę muszę. Tak, przed Tobą naprawdę olbrzymie możliwości, olbrzymie wybory. Będziesz próbować, doświadczać, będziesz się w tym rozkoszować coraz bardziej, będziesz czuć się w tym lepiej do takiej pełni. To jest coś niesamowitego, co później przyjdzie do Ciebie, jak zaczniesz coraz więcej widzieć. Tylko potrzeba jest zapalenia tego w sobie, rozświetlenia tego pierwszego elementu, aby później zobaczyć, ile tutaj rzeczy do dotknięcia, spróbowania, do poczucia tego w swoim życiu. Także piękne rzeczy Cię czekają. Jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź to, co z Tobą współgra, to, co czujesz i baw się dobrze. Wszystkiego dobrego.